No, piękne miejsce, ale z sumowaniem było troszeczkę zamieszania, bo tutaj są takie malutkie pontoniki. No i jest otwarty port, a wiatr akurat i fale wieją z tamtej strony, więc troszkę nas buja. Ale położyłem 3 odbijacze na razie na rufie. No mamy tylko jeden mooring, bo na drugi nie starczyło. Był po prostu za krótki. No ale powinno wytrzymać. Nie spodziewamy się jakichś silnych wichrów, a nawet jakby było, no to też powinniśmy wytrzymać. Do Cefalu przypłynęliśmy wieczorem, a następnego ranka musieliśmy ruszać dalej. Poznaliśmy więc miasto jedynie w światłach latarni. Najciekawsze miejsca były już zamknięte, jak katedra z XII wieku, której budowę zlecił król Roger II w podziękowaniu za ocalenie ze sztormu, czy średniowieczna pralnia. Za to sklepy nigdy nie zawodzą, otwarte szeroko i kuszą. Najwięcej pamiątek to tryskeliony z głową meduzy i 3 nogami symbolizującymi 3 przylądki, ceramiczne głowy Maura i oczywiście ojciec chrzestny. Z miastem Cefalu związana jest postać Dafnisa, syna Hermesa i Nimfy. No dobry to był chłopak. I piękny, i zdolny, bo poeta. Więc kochało go wielu, Apollo między innymi. Ale on swe serce oddał pewnej sycylijskiej nimfie. Miło było, ale dziewczyna nie lubiła się dzielić tym, co jej, i powiedziała: jeśli mnie zdradzisz, oślepię cię. Nigdy przenigdy on na to i pozostawał w tym postanowieniu. Ale inne postanowienie miała córka sycylijskiego króla. Upiła chłopaka i wykorzystała. Tak Dafnis stracił wzrok. Błąkał się ociemniały po Sycylii, aż dotarł do brzegu i rzucił się do wody. Wtedy ojciec Hermes zamienił go w tę skałę. To, co tu widać, to głowa Dafnisa. A nazwa miasteczka pochodzi od greckiego słowa kefali, czyli głowa. Mamy 2 głowy. A my dotarliśmy już na Sycylię. Jesteśmy w Cefalu, bardzo takim urokliwym miasteczku, górzystym, bardzo ładnym. No i płyniemy dzisiaj do Messyny. A potem skok do Grecji. Więc już do Grecji coraz bliżej. Bardzo zaniedbany port tutaj w tym Cefalu. Naniosło im piachu. Bardzo otwarty też, więc bujało w nocy. No ale teraz już nie buja. Teraz już sobie tam stoimy i zaraz odpływamy. Czas na nas, płyniemy dalej. Rejs wzdłuż wybrzeży Sycylii sprzyja wspominaniu, a mamy co wspominać, bo byliśmy na Sycylii w szczególnym momencie. A myśmy na Sycylii byli w podróży poślubnej. O tak, bo Ojejku. kaczka przeleciała koło nas. Tak, to było x lat temu już, ale to była podróż nasza poślubna. Tylko byliśmy na wschodnim wybrzeżu. Och, pamiętam te kolory, te zapachy, te widoki. Sycylia piękna wyspa. Mieszkaliśmy w kamiennym domu na zboczu z widokiem na... Na zboczu wulkanu. O, Zboczu. Ja mówię na zboczu. Na zboczu wulkanu, oczywiście. Z widokiem na morze, z dużym tarasem. tak, Punta Lazzo się nazywało, pamiętam, bo to było koło Taorminy. A Taormina jest naprawdę pięknym miejscem, tak malowniczym. No. Zresztą tutaj jak byliśmy w 2 miejscach, no to jedno było niemalownicze, bo przypominało meksykańskie Pueblo, a drugie naprawdę było piękne, to co wczoraj, Cefalu. Cefalu. Piękne miejsce.
Do Taorminy tym razem nie trafimy, ale pewnie wrócimy tu jakoś wkrótce. No i jeszcze Sycylię. będziemy przypływać koło wysp Lipari. I to są O, wyspy liparyjskie. I to to są jest- też fantastyczne wyspy, na których też byliśmy wtedy. To jest przygoda. No. Wulkaniczne wyspy. Pamiętam, jak poszliśmy na trekking do Siarką. Tak. Było czuć, było żółto od Siarki. Wszędzie dym też był. Także piękne Tak. to są tereny i żałujemy, że śpieszymy się do Grecji. No bo musimy zaraz być bardzo szybko i nie możemy sobie tego pozwiedzać. No ale myślę, że to nas jeszcze czeka, co? Absolutnie. Absolutnie. Właśnie czekam na moment, kiedy będziemy mogli niespiesznie sobie żeglować. Tak, no bo teraz Tak, spiesznie, teraz po spiesznie. prostu kilkadziesiąt. Dzisiaj mamy 80 mil A. do zrobienia, a jutro i pojutrze, no to 200 kilkadziesiąt przeskok na Grecję, więc będzie się działo. A Rafał już jedzie, więc będziemy We dwójkę. we dwójkę, więc tak się rozglądam, czy nie ma czegoś, ale nie ma i będziemy we dwójkę. Płynie rybak, a za nim ptaki. Zobacz, Tak. jakie stado ptaków. O, No. No dobra, płyniemy dalej. Tak, płyniemy. tak płyniemy. No, my płyniemy, ale chyba czekają nas emocje, no bo zbliżamy się do jednego z chyba najbardziej wymagających odcinków na naszej trasie na Kretę, bo jesteśmy na Sycylii, zbliżamy się do Cieśniny Messyńskiej. Po pierwsze, tam są prądy. My będziemy płynąć koło godziny 19 i będziemy mieć około 3 węzłów z dziobu. Co oznacza oczywiście, że będziemy płynąć wolniej, no i będziemy dłużej płynąć. Będziemy starać się trzymać po prostu wyższe obroty, będziemy pilnować kursu na ploterze, no więc nie będziemy patrzeć tylko na kompas, tak żeby mieć pełny obraz sprawy. Kolejna rzecz to są wiry i zawirowania przy wejściu i wzdłuż sycylijskiego brzegu, głównie w rejonie Torre Faro, czyli okolice mitycznej Charybdy. To w zasadzie nie jest jeden stały wir, tylko dynamiczne wiry, które potrafią szarpnąć sterem, które no, mogą się nawet tworzyć takie małe wirki, które chodzą w tej z powrotem. Więc nasz plan jest taki, żeby no, płynąć stabilnie i trzymać się kursu. No i kolejna rzecz to jest ruch statków, bo między Messyną a Kalabrią bardzo szybko i często chodzą statki. Więc nasz plan jest, żeby utrzymywać nasłuch na kanale 16, obserwować AIS. Nie będziemy wchodzili też na strefę rozgraniczenia ruchu, gdy będziemy widzieli, że rośnie prąd, więc będziemy starali się wtedy zbliżyć się do brzegu, no bo tam są te prądy mniejsze. No na pewno to nie będzie taki zwykły odcinek, tak jak teraz sobie płyniemy po prostu na luzaka. Tam trzeba bardzo uważać, więc żadnych internetów, nic. Wszyscy patrzymy i no, uważamy. No, już się nie mogę doczekać. No więc zbliżamy się do tej cieśniny, no i pierwszy sygnał tego, pierwszy znak, że się zbliżamy, to jest to, że wiatr nagle o 10 węzłów wzrósł. Było 4, a jest 14. Więc to taki chyba pierwszy efekt już dysza taka kanału. Przed chwilą mówiłem, że było około 4, potem 14 czy 15. No, to mamy 25 teraz.
przyjaciółka mówi: żegluj, żegluj, to ci wiatr głupoty z głowy wywieje. Aśka wywiódł. Prędkość mamy cały czas jeszcze całkiem niezłą, bo 7,5 węzła, więc nie wpadliśmy jeszcze w te prądy nieszczęsne. No ale w wiatr i dysze, no to już wpadliśmy właśnie. Ja tu się chowam pod pokładem, bo wkraczamy między Scyllę i Charybdę. Tu, w cieśninie messyńskiej, od tysiącleci mieszkają dwa potwory. No właśnie Scylla i Charybda. Wielu żeglarzy między Scyllą i Charybdą znalazło się w sytuacji bez wyjścia. Należał do nich choćby Odyseusz. Scylla, potwór o 12 łapach i 6 psich głowach, z których każda ma po 3 rzędy zębów. Jeśli zbliżysz się zanadto, któraś z głów chapsnie cię i będzie klops. Charybda zaś 3-kroć na dzień połyka czarne wody i 3-kroć je wypluwa, tworząc wiry. No i przed nami znalazł się w takiej sytuacji między Scyllą a Charybdą Odyseusz. Pewną radę, jak przejść cieśninę, możemy w jego opowieści znaleźć, ale raczej nie skorzystamy, bo on stracił 6 załogantów. No jeszcze po drodze musimy nabrać paliwa, bo jutro będzie mało czasu, chcemy bardzo wcześnie płynąć, więc znaleźliśmy taką stację na jakimś pontonie. Bijacze są i zobaczymy, no ale jest już dość późno, a jak dzwoniłem, to nie odpowiadał wcale, więc nie jest powiedziane, czy nam się uda. No cóż, stacja zamknięta. Stoją motorówki pilota z jednej i z drugiej strony, zacumowane. To płyniemy do mariny. Marina del Nettuno w Messynie. Czekał na nas marinero, który poprowadził nas jak po sznurku, pomógł zacumować i powitał z wielką elegancją i klasą. Tego potrzebowaliśmy po ciężkim przejściu przez cieśninę.